Japoński Malbork 1600 któregoś roku, chyba 64. I późna jesień. Wojska zdradzieckiego Edo 5 razy łamali traktaty pokojowe. Próbują odbić swoją niegdysiejszą stolicę. Pytani, czy nasz garnizon się obroni. No, cholipka mam nadzieję. Mam nadzieję, bo jak oni odbiją Musashi, to jest katastrofa. I to totalna katastrofa, bo wtedy... No wracamy praktycznie do punktu wyjścia. Ale nie uprzedzajmy faktów, bitwa jeszcze nawet się nie zaczęła, natomiast zaczyna się ten odcinek. Także łapki w górę, soczyste komentarze. No i klasycznie zając pokażę wam Discorda znajomi znajomego, ale dzisiaj coś specyficznego, mianowicie kanał, streamy i filmy w kategorii ważne. Jeżeli chcecie mieć powiadomienie o wszystkich filmach, streamach i tak dalej, bo czasami z YouTube'a czy ze Twitcha nie dochodzą, a chcecie, żeby na Discordzie was pingowało, albo chcecie mieć po prostu spis wszystkich filmów, jakie wychodzą, no tutaj wchodzicie streamy i filmy i są wszystkie po kolei. Bot ładnie pinguje i wyświetla filmy, jakie otrzymują premierę. Natomiast jeżeli chcecie, żeby bot was dosłownie pingował i żebyście mieli tą rangę YouTube Ping, no to wchodzicie w rangi, pyk. YouTube Ping to jest tutaj ten znaczek YouTube'a, klikacie sobie emotkę i za pomocą tego kliknięcia bot wam nada rangę i będziecie pingowani. Polecam bardzo serdecznie, żeby być na bieżąco za wszystkimi filmami i streamami Zająca. No i zajrzeć na Discorda znajomi znajomego. A my zaczynamy bitwę. Problem jest taki, że mamy tylko jeden oddział piechoty liniowej i 2 łuczników, więc musimy to wygrać za pomocą naszych samurajów i wieżyczek. Spróbujemy bronić się przy wieżyczkach. Wróg też nie ma jakiejś wybitnej armii, a my posiadamy konnych łuczników. I my tych konnych łuczników poślemy poza mury, żeby nękać i przeszkadzać nieprzyjacielowi. A to na przykład ma samą piechotę, nie? No to idealnie. Pojedziesz tą kawalerią i zaczniesz ich męczyć i nękać. Wróg nie atakuje tylko z tej strony, a to oznacza, że... No w sumie z tej strony to może podejść każdym mostkiem. Dobra, na razie stoimy jak staliśmy. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Piechota liniowa tutaj jest rozstawiona. Bo tu jest najdłuższy fragment murów, który mogą pokryć. I tu pewnie wróg będzie w największej liczbie atakował. Tu nie mamy żadnych łuczników. Was moglibyśmy przenieść może tu. Bo nawet tutaj, chociaż to jest znowu dużo wieżyczek. No dobra, na razie czekamy, bo wróg musi podejść. To miasto jest duże i ma skomplikowany system uliczek, mostów. Zobaczymy też, czy się wróg po prostu nie pobaguje momentami. A, i te jednostki, które są z garnizonu, to są zawsze o połowę mniejsze. Jest połowa mniej samurajów, połowa mniej jazdy. Ciekawe. Tylko piechota liniowa jest prawie pełna. Kolejny przypadek, wróg troszeczkę się baguje w tym mieście, no stoi piechotą pod naszymi wieżyczkami, także niech tam sobie stoi. No nic na to nie poradzę. Jak te bitwy z poprzedniego odcinka to faktycznie były zacięte, oponent gdzieś tam próbował coś tam pocić. Ło, bo tu kawaleria wroga jeszcze jedzie. Ło! Nie wiem, czy nas nie dogonią. Tak, przy tym mieście momentami jak są te fosy, mostki, przejścia, to się oponent troszeczkę gubi. Wy możecie strzelać do tyłu jak Mongołowie, czy te łuki są za długie? Za długie. Nie możecie się obrócić i strzelać uciekając. No niestety. Oho, łucznicy. Nasi łucznicy coś tam zaczęli pyrkać po oponencie. Dobrze. A, bo brama jest tutaj. No dobra, ale jak będą próbować włazić, to tu mamy... W sumie możemy ten oddział samurajów posłać do ataku. Otwierasz im drzwi, wrota, a oni tak próbują włazić po murach. No, hit i skandal, proszę państwa. Hit i skandal. Dobra, cofnij tych łuczników. Cofnij tych łuczników i to co wejdzie będzie masakrowane przez jazdę, która już czeka. Dawaj, szarżuj teraz kawalerią. Wybij to co zostało i tu możemy drugi oddział samurajów podesłać. A wy sobie ładnie radzicie walcząc z nieprzyjacielem. Możesz odpalić jeszcze szarżę. Proszę bardzo, pyk. Jeszcze jakieś połowa jazdy nieprzyjaciela została. No i główny szturm czekamy aż przyjdą z miasta, a nasi konni łucznicy dalej trolują nieprzyjaciela. Oho, nasze jedyny oddział piechoty liniowej zaczął strzelać. Dobrze, dobrze. Wieżyczki... Na razie nie odpalamy płonących strzał. Możemy z tych wieżyczek tutaj wysuniętych odpalić płonące strzały. Bo one potencjalnie mogą paść ofiarą nieprzyjaciela. No, bez polotu. Tutaj jednostki wroga na tym mostku zablokowaliśmy, wystrzelaliśmy. Jeszcze tu się w bramie zablokowali. Będziemy po prostu ich puszować garnizonem. Część jednostek wroga dalej gdzieś tam po mieście się szwenda. Trochę szkoda, że wróg nie ogarnia, w sensie ja nie ogarnia tych do końca zmodyfikowanych modeli miast. Naprzód falanga japońskich mobików, uderzać! Jak go nadział, oj, krzywda, ty drugi się nadział, co tu się dzieje? Jakieś niedobitki przy krawędzi mapy im zostały.
Musimy je wyrżnąć do końca. To jest w końcu moment, że mogę sobie na spokojnie odpalić sobie uwolnienie czasu. Niestety te bitwy na tym modzie są wymagające i cały czas trzeba mieć na uwadze to, co się dzieje dookoła. Kurde, szkoda, że w tej wczorajszej bitwie nie było momentu, żeby kliknąć sobie spowolnienie i zobaczyć ten chaos bitewny, zwłaszcza w centrum. A teraz przynajmniej możemy sobie popatrzeć, jak ładnie w sumie Shogun wygląda. Jak oni walczą. Jest nasza szarża kawalerii. Ja, ta. O nie, nasz z konia spadł. Co jest? A go zrzucili. No w sumie to jest akurat jednostka przeciw kawaleryjska. My w nią wjechaliśmy. Co prawda na plecy, ale straty nasi ponieśli. Malbork obroniony! Zwycięstwo! Powinna być modyfikacja z alternatywną rzeczywistością, że jakiś zakon krzyżacki robi swój zamek, kolonię, rozumiesz, w XV-XIV wieku na Wyspach Japońskich i Deus Vult takimi krzyżakami. Krzyżaki kontra samuraje. To by było dobre. Moderzy do roboty. Tworzyć fanfika krzyżackiego w Japonii albo w Chinach. Dobra, on stracił, no ciężko nazwać to dobrą bitwą, no bo on się trochę pobagował, więc no, jest jak jest. Dobra, co nas zaatakowało? Bo nas coś zaatakowało. Generał awansował, świetnie. Prowincja zbombiona, ale dopóki nie zniszczymy tych daimów, nic złego się nie dzieje. Aizu niestety zerwało sojusz, niepotrzebnie ich wzywałem. Ty, a odnowisz sojusz w zamian za... płatność? Bo ty chciałbyś ten sojusz. Ty chciałbyś ten sojusz! A jakbyśmy sobie dali military access... Chcę mu dać, żeby mógł biegać po naszych ziemiach i w razie czego atakować, walczyć z Edo. O, to zrobimy tak i ty nam dopłacisz do tego. Military sojusz odnawiamy, wybaczałem mu, że nie odpowiedział na wezwanie do broni, daję mu prawo przemarsz przez 20 turbo, on walczy z tym Edo i z jakimś numantą, z którą my w sumie handlujemy i zapłaci nam 1222 szekla. Pyk, deal z tobą to czysta przyjemność. Czy ktoś jeszcze nas lubi? I wakuumni. Ty, co nas zaatakowało? Edo to jest do klepania, Kuwana, a Kuwana jest tutaj. Oni nas zaatakowali, bo handlujemy z Numantą? Może dlatego? Może być. Chcecie zawieszenie broni? Kim ty kurwa w ogóle jesteś, żeby nas atakować? Nie wiem, ale mam nadzieję, że to nie będzie tak, że oni zaraz mi się zaczną A, flota Edo, myślałem, że Kumanta przypłynęła. Że oni zaraz zaczną mi się desantować, a ta wioska faktycznie nie została zdobyta. Więc dobrze, że tam ścigaliśmy to, co pozostało. Tu artyleria, na razie w Musasashi poczekacie. A może artylerię wykorzystamy, żeby Musasashi Fieldsy odbić? Może być. Dobra, ty awansowałeś, tak? Zobaczmy, co ty tutaj masz. Masz plus 1 dowodzenia we wszystkich sytuacjach i minus 5 do kosztów utrzymania jednostek pod jego dowodzeniem. To jest generał posiłkowy. Zróbmy minus 5 do kosztów utrzymania. Bo on docelowo nie ma walczyć i plus może agresora? Agresora mu zrobimy? Dobra, czy możemy to szturmować? No jakieś śmiecie jednostki zostały. Na szczęście na automacie bez strat, bo już się bałem, że będę musiał ręcznie to kliknąć, żeby nie potracić tych poobijanych jednostek. Dobra, Sagura Fieldsy padły. Tu możemy zrobić Sunpu, papeta. Możemy to splądrować za 17 000, ale nie, my tutaj robimy pokojowa okupacja, rozumiesz? Peaceful occupation. I teraz byśmy pogadali z tym Edo i spróbowali jeszcze, w ogóle nikt ich nienawidzi przez to, że oni tyle razy nas zdradzali. I ty byś chciał zawieszenie broni. Dobra, weźmy to zawieszenie broni, żeby na spokojnie dobić Ozawę i się odbudować. Się przegrupujemy i zaatakujemy Edo. Bo my na razie nie mamy sił, żeby atakować Edo tu, a nawet te Musasashi Fieldsy na razie im odpuścimy. Się przegrupujemy, jeszcze raz ich zaatakujemy. A to Edo nie jest takie słabe. Oni zaczynali w Musasashi, my ich wyrzuciliśmy, a oni zajęli tutaj ziemię tutaj. Niepokojące. A tu jest już Kuwana blisko, no właśnie, więc nawet jakbyśmy spuszowali Edo, to tutaj jest Kuwana. Także tak czy siak, bo tutaj jest Ozawara, tak, Ozawara. Z Edo podpisujemy po raz 6 traktaty pokojowe. Tym razem nas nie zdradzą. Tym razem chcemy handel i chcemy pieniążek. Traktat pokojowy, umowa handlowa i jednorazowa płatność ze strony oponentów 666 szekla. Także pyk, z Edo my pogadali.
O, dobra, no szkoda tych Musashi Fieldsów, ale nie było na razie możliwości, a tu szła kolejna pełna armia, więc dobry wybór, bardzo dobry wybór. Umowa handlowa podświetliła nam teren oponenta, także dobra wiadomość. Co tu się dzieje? Czy wy płacicie podatki, jesteście zadowoleni? Płacicie podatki, jesteście zadowoleni? Wy nie płacicie podatków i nie jesteście zadowoleni? Proszogun spada, proszogun spada, proszogun rośnie, więc zrobimy tak. Wrzucimy tu agenta. Jest -1 i proszogun rośnie, dobra. Wrzuć... Tu rośnie, bo... I tu już spada. Co jest z tym antymodernizacyjnym ruchem? No pozajęczy mnie zaraz. Pozajęczy! Wyłącz na razie podatki. 106 inkomu. Kurde, tu nawet nie opłaca się jakiegoś garnizonu, to osada. W ogóle tu genera jednego trzeba, żeby się nie zbuntowali. Przecież to jest hit. No co mam kafla poświęcić, żeby Polystation zbudować? Te osady miały być produkcyjne, szeklowe, a jakieś pitus ritu. Ciągniemy posiłki na zachód, artyleria, strzelcy, fajnie jakby zdążyli na bitwę o Izu, bo jest Izu do zajęcia miasto, Izu Fieldsy, Izu Port. Tu się przegrupowujemy, prawdopodobnie przezimujemy tutaj. Kurde, jak przezimujemy, to na początek nowego roku, wiosny, w ogóle mamy 1864, więc dobrze pamiętałem. Nas pewnie znowu zdradzą. To jest kolej, o proszę bardzo, kolejny przystanek kolei żelaznej. Możemy naprawić farmy. Na razie tych budynków nie zmieniamy. Musashi generalnie chyba potem zmienimy też w... Kurde, chyba budynek szeklowy, prowincję szeklową, a Sagami zajmie się rekrutacją jednostek? Nie wiem, może Suruga. Teraz dalej to przesuwamy. To nasze centrum. To jest ta nieszczęsna kryjówka do rozbudowy. Mamy 4000 szekla. Nie wiem, czy nie powinniśmy trzymać na upgrade'y. Na przykład Akademia Wojskowa redukuje crime i zwiększa represję, więc to też by się przydało zbudować. 26 000 na Naval Base. Nie no, bo Naval Base to może nie. Kazusa Fields. Mieliśmy to zrobić. Bo tego nigdy, no na razie nie ma sensu. Jak? 5400. Dobra, w następnej turze budujemy te nadfildsy, które redukują antymodernizację, redukują crime i podwyższają lojalność o 2. Znaczy zadowolenie, gdy prowincja jest lojalna. Więc to powinno nam znacząco pomóc i niwelować antymodernizacyjne ruchy w naszym kraju. Tak sobie teraz patrzę, że ten magistratura, czyli ten nasz rozbudowany Polystation, który my w tyle czasu i szekli zainwestowali, on powinien zwiększać nam influence, dawać represję i redukować crime, nie? I generalnie to on nie działa, ten budynek, bo tutaj tylko Ruling Clan Support nam daje i ci agenci podwyższają, a za budynek nie mamy bonusu. Jeżeli chodzi o proszoguńskie te... Nie wiem, jak to działa. Wydaje mi się, że ta magistratura nie działa. I powinna też na sąsiednie prowincje wpływać. A zdziwisz się, a nie wpływa. I to powinno być +1, nie? No właśnie, +1. Niedobrze. Shinobi wykryty, prowincja zbombiona, dzień jak co dzień. Sensoj, zadowolona populacja, 2000 szekla. Kurde, to jest na 12 tur. Cholipka, nie zbudujemy tych farm, jak to kliknę, no ale to jest +2 do zadowolenia. Dobra, zainwestuj. Zainwestuj, to jest dobry bonus. Na 12 tur +2 do zadowolenia. Za 2000 tylko. To jest mucio dobry bonus. Mucio dobry bonus. Patrzcie, ci nawet mogą płacić podatki, są zadowoleni, ci też są zadowoleni. Co prawda jest to mylące, bo przez 12 tur będziemy haha, fajnie wszystko, a potem nagle BUM! Kończy się bonus i represja, my nie jesteśmy totalnie przygotowani na... Proszogun rośnie. Kurde, że my musimy walczyć o szoguńskie relacje w naszej stolicy, to jest problem. Tak samo jak problemem jest ta wielka armia, która zmierza w naszym kierunku. Nasz szpieg donosi, że to jest ostatnia duża armia nieprzyjaciela. Trochę piechoty liniowej mają, no ale powinniśmy sobie poradzić. Spróbujemy się na nich zasadzić w tym lesie, żeby się nie przedarli. Pewnie do Sagami próbowali się przedrzeć. Ty chcesz szabec? Tak chcesz się być? No dobra, stoczymy tą bitwę. Większość pewnie wytnę, no bo to będzie taka prosta, powtarzalna bitwa. Chyba że będziemy walczyć totalnie w jakiejś Puszczy Białowieskiej i nic nie będzie widać. To może być wtedy ciekawie. Jeszcze tak polosowało, że to my w sumie z tego lasu wychodzimy. Chłop stoi na otwartym polu. Bardzo dużo ma Ashigaru. Nie wiem, czy nasza siła ognia wystarczy.
Więc rozstawimy się tak, że strzelcy z przodu, a wszyscy samurajowie i ronini z tyłu po prostu za piechotą linią, żeby odpierać tam, gdzie wróg będzie nas atakował. Tutaj widzę, że sam dzban wchodzi pod naszych snajperów, którzy chyba powinni zacząć już strzelać. Patrz, lekka nierówność terenu i im zasłaniało, no ale tutaj już ładnie widzicie tą połówkę oddziału. Więc salwa, macie włączony ostrzał. Teraz bum, bombić! O, dobrze, dobrze. Chłop się pewnie rozsierdził, zobaczył, a co to? A cóż, 31 jedną salwą ściągnęli, nice. Ej, ci snajperzy są dobrzy. Powinniśmy chyba więcej tych snajperów robić, ja nie wiem, czy to nie jest w ogóle jakaś unikalna jednostka dla nas. Jeszcze łucznicy z drugiej linii strzelają, no pysznie. A tu nasza piechota liniowa się rozstawia. I o to chodziło. I powoli... Dobra, cicho, oni musieli dobiec na pole bitwy. No i darmowe fragi na oponencie. Kurde, gdybyśmy mieli ostrzał z przyklęku na tym etapie, gdzie zaraz wprowadzimy artylerię, to mielibyśmy już taką siłę ognia w tej naszej piechocie. Chociaż żeby był ostrzał z przyklęku, to musimy robić więcej niż jedną linię. Na razie jest jak jest. Próbuję to zrobić, wypłacić, żeby jak najmniejsze straty ponieść, żeby od razu raszować te miasta oponenta, bo zaraz wejdzie okres zimowy, a w okresie zimowym oleganie miast, no jest, że tak powiem, ciężkie. Bardzo ładnie, dziesiątkujemy jego piechotę liniową, która gdzieś tam po polu się kręci, szponci. Cicho! A nasza piechota ładnie stoi, trzyma linię, zaraz wystrzelamy jego piechotę, to jego Ashigary ruszą do szturmu. Nie ma co tutaj kręcić, szponcić, troszeczkę tylko piechoty naszej pewnie liniowej potracimy. I ci samuraje gdzieś tam z drugiej linii tymi łukami niosą. Pych jak napinają. Ten to w ogóle jakby był katem, ma taką czapeczkę założoną. No, panowie? Tyle czasu z napiętym łukiem stać? No szczylać! Chłopy na otwartym polu, no ładuj! Bomb ich! To oni się rozmyślili? A, bo ci zaczęli uciekać. Samuraje uciekających już nie strzelą, co? Znowu przestali strzelać. To może w tych? Pomogę wam? Chcę zobaczyć jak te strzały... Chcę zobaczyć jak te strzały polecą. Po paraboli! Oponenta! Poszły! Lecą strzały. Lecą strzały sprawiedliwości. I spadły z tyłu. Oho, wścig się. Wścig się jedzie kawalerią, a tu nasze elitarne samurajskie oddziały tylko czekają na to. No dalej, piechota z uśmiechem na twarzy przyjmie tą szarżę, a samuraje zrobią resztę. Szkoda, że nie strzeliliście przed tą szarżą. W ogóle nic im w sumie nie zrobiliście przed tą szarżą. Dobra, wywiedźcie w tych. O, pajak ucieka jak ci dobiegli. Dobra, ilu was poległo? Niewiele. Do tyłu. Wy też cofnijcie na drugą linię. Piechota zajmie się resztą. No i nasi Ashigaru do przodu. Wybić to, co dobiegnie. Próbowałeś odskoczyć kawalerią? No wielka szkoda, tutaj generał szarżuje. Pytanie, czy nasi snajperzy i łucznicy wytrzymają. Mógłbyś paliczki rozstawić. Dawaj na szybko paliczki, a ty się schowaj za tym. Za paliczki! Za paliczki! Paliczkę staw! Paliczki! Teraz! Paliczki! No, coś tam przypaliczkowałeś. Jakiś tam paliczek, rozumiesz, że został uskuteczniony. Lekko spóźniony, ale jest. Dobra, posyłamy naszą kawalerię, żeby dobić to, co ucika. 600 straconych, to i tak nie mało bym powiedział, a nawet mało dużo. W sensie, że mało, rozumiesz? Dobra, chłop się wycofał, a ty w sumie... Port, miasto, z towersami, zamek tradycyjny, kopalnia złota, po to my tu przybyli. Możemy zrobić tak, że ta główna armia pójdzie tu, te pomniejsze żbiczki pójdą na Musashi Fieldsy. To jest pełna armia. Żeby zdobyć jak najwięcej przed sezonem zimowym. 3400 naprawa tego portu. Dobra, ale mam nadzieję, że już jak bo tu stała flota Edo, że Edo nie będzie bombić tego portu.
Tak samo Kazusę naprawimy i zaczniemy normalnie handlować i wystawiać jednostki. A naprawa tego portu w Kazusie kosztuje 7400. Ja muszę 3 tury zbierać, żeby naprawić ten port. Oj, srogo zapłacicie za zniszczenia wojenne. Oj, wasza populacja światła dziennego w tych kopalniach nie ujrzy. Złoto będzie szło do naszego skarbca w tysiącach. Skipujemy turę. Złote szakielki sprawiedliwości zapewnią sprawiedliwość za tyle tur Totalen Kriegu, wojny i zdradzonych traktatów. O nie, nasz agent wykryty. To. Ej, to zostało dalej zbombione. O, ale nie zniszczyli. Ej, coś tutaj dalej jest. Czemu ja tego nie widzę? Co jest? On musi stać tutaj? Ja myślałem, że to Edo stało na tym ciemnym obszarze im bombiło. Niepokojące, no bo na to wydaliśmy dużo szekielków, żeby jednak było git. Nie wiem, czy nie podniesiemy podatków. Bo my cały czas leciliśmy na niskich podatkach. Weźmy wysokie. Już minus 6 do zadowolenia. Dobra, wam wyłączymy podatki. Aha, minus 1, no bo tak. No niesamowite, nasz agent znowu wykryty. Kto by się spodziewał? Prowincja zbombiona. Ale nic nie uszkodzili. Ciekawe, myślałem, że to Edo stało, czyli to Odowara musi tam stać i bombić cały czas. Co ty tutaj masz? Ty masz jeszcze jakieś posiłki. Nazbierałeś jeszcze piechoty liniowej i to nawet z zagramanicznym, rozumiesz, Seanem Skinnerem, który ci boostuje jednostki. Mamy ostatnie 2 tury jesieni, a to zmusza nas do działań intensywnych. Zrobimy tak. Skupimy się na razie na samym Izu, żeby je zdobyć jako główna prowincja. W ten sposób. Kurde, to nasze żbiczki nie dojdą. Nasze żbiczki zdecydowanie nie dojdą, a artylerii można zapomnieć. Artyleria, Jezus, oni by jeszcze 3 tury tu leźli. Nie, no to za długo, panie. Zrobimy tak. Wejdziesz w tryb oblężenia Izu i trzymaj sobie oblężenie. No, spokojnie, trzymaj to oblężenie. Natomiast tą naszą armią zaatakujemy tych żbiczków i spróbujemy pościągać siły nieprzyjaciela, zanim jeszcze oni się tu nie zgrupują, a my rozłożymy się z oblężeniami. Także zaatakuj ich. Bob walnął sudoku na naszych oczach. Co tu się wydarzyło? Ej. Co tu się wydarzyło? Dobra, zrobimy tak, żeby ci Ashigaru nie rozbili się o ten garnizon, bo to mimo wszystko jest piechota liniowa w tym jakimś zupgrade'owanym zamku. Poczekamy, aż ci jeszcze się uzupełnią, podejdą w następną turę, żeby pomóc z oblężeniem. A jak nas zaatakują, to jeżeli stoczymy bitwę, ta armia powinna się obronić, może się cofnie do tych, to będzie miało dodatkowe wsparcie. Teraz, lekutko podniesiemy podatki. Zarabiamy 2,800 na 3,5. Weźmy, bo to leciliśmy na niższych podatkach, wrzućmy na razie normalne. Ta osada ma 0 zadowolenia, tu znowu jest minus 4, wyłącz im podatki, minus 1. Oni też są rozśredzeni przez zniszczenie, nie? Chociaż zniszczenie to jest minus 1. Kurde, te proszoguńskie to wszystko to jest daj agenta. Jak go wyjmę, to jest proszogun plus 5, a jak wrzucimy ciebie, to jest plus 1, ale antymodernizacyjny. Cholipka. Dobra, to osada na razie tak nie ma znaczenia. Tu jest niedobrze, że proszogun spada. Musimy tą chatkę postawić. Musimy tą chatkę postawić i to już! Syn się urodził. Dobrze, właśnie ty, bo ja zapomniałem o tym naszym rodzie. Pokaż te Family Council, co tu się dzieje. Tyky, pyky. Możemy jakieś stanowiska nowe nadać, bo ty jesteś naszym inspektorem. Możemy tobie nadać jakieś stanowisko? Nie możemy, a temu generałowi? Inspektor generalny? Ty jesteś inspektorem generalnym. Ty, możemy ciebie zaadoptować? Pyk. No i spoko. Inspektor generalny. Ale ty jesteś inspektorem. Nasz braciszek. Okej, nie wiem co to zmienia, ale dynastia fajnie nam rośnie. Coś więcej możemy zrobić? Na razie nic więcej nie możemy zrobić. Kontrolujemy 15 prowincji. Skarbiec 6300, dobrze. W końcu możemy tutaj postawić te farmy. Pyk. I już zadowolenie minus 3. Nie no, pozajęczy mnie zaraz. Daj tego lepszego agenta. Już w ogóle... O, a proszogun teraz rośnie. Kurde, nie, mi się wydaje, że to jest albo nad wyraz skomplikowane, albo ja czegoś nie rozumiem. Z tymi wszystkimi zależnościami, jeżeli chodzi o... Patrz, ile to jest agentów i tego wszystkiego. I oni się dalej buntują.
Oni się dalej buntują. Jeden generał jest oddelegowany, żeby pacyfikować te modernizacyjne, rzezimieszkowe społeczniki, ruchy. I teraz Proszogun spada. Dobra, jedną turę mogą być niezadowoleni, wejdzie wsparcie, zrekrutujesz się ty, tu Proszogun rośnie. Proszogun rośnie. Za 6 tur mają te farmy swoje śmieszne. Dobra, chłop się wycofał. Mamy ostatnią turę jesieni. Dobrze, sprowadź posiłki. Sprowadź piechotę liniową. Piechotę liniową sprowadź. O, ci Katiusze się załapią na bitwę. Kurde, teraz mnie kusi, czy tego ręcznie nie robić, ale to jest tyle piechoty liniowej. Mam jeszcze jakieś śmieszne posiłki dostanie. Zróbmy to na automacie. Co złego może się stać? Kurde, no, tu są te wieżyczki, nie? Dobra, jolo. Okej, tu nic. Jeden oddział samurajów. Samuraje to przeżytek. Czas piechoty liniowej. Dobra, niech będzie. 20 000. Nie no, pokojowa okupacja, to jest kopalenka za złotem. To jest złoto. To jest złoto, które ma generować szakelki. Szakelki ma generować. Dobrze, tego bym chciał. Dobra, prowincja na zimę zabezpieczona. Daj tu jednego generała, żeby ci też się uzupełniali. No i pysznie. Tu na razie siedzimy sobie, on nic nie zrobi tą piechotą liniową i w międzyczasie zajmiemy się filcami, a potem porciszczem. A w międzyczasie jeszcze nasza artyleria podjedzie. W ogóle z Edo mamy minus 114 relacji za niehonorowanie traktatów, bo oni nas zdradzali. Ale cała Japonia ich nienawidzi i co? Bez konsekwencji. Nie no, hit. W Musashi trzymamy garnizon dodatkowy do odpierania szturmów. Bo to Musashi to jest jedyne przejście, nie? Inaczej by musieli tutaj lasami przez gigantyczną liczbę tur przełazić, a to byśmy zdążyli przerotować, a tak to droga jest tylko do Musashi, która jest gigantyczną fortecą. Skipujemy turę. Ambitna żona. Ambitna żona daje minus 1 do lojalności i honoru daimyo. No oczywiście odrzucimy. Prowincja znowu zbombiona. Ceremonia picia herbatki. Zimucha. No i uszkodził, patrz. Za 1300. Jeszcze tam szponci kąsa, rozumiesz? Prywatne akademie, plus 10 do tempa badań. My nie stawiamy, tu są szkoły, college, ale my ich nie stawiamy, bo szkoda mi kafli. To w sumie... Dobra, zrób to, bo czekamy na wyższy poziom modernizacji. Tu kolej by była, może byśmy mogli zacząć jednostki transportować kolejo. Patrzę od razu na stan zadowolenia, to jest nagle plus 2. Nie wiem, jak oni to wyliczyli. Ty, nasz agencina awansował i płynęła niezwykle duża, widziałem, armia z flotą. Hurzo Yahama, to są ci, którzy mnie zdradzali z Najanem, nie? Klan dołączył do twoich wrogów. Prowincja zbombiona na Musashi Port, no oczywiście, 1300 na ile teraz naprawę? 1900, spoko. Tu płynie gdzieś duża armia. A z frakcji, która nazywa się Matsuma. Okej, oni walczą z Sendaiem Morikonem. Oni są... 17 prowincji tam na północy mają, są szoguńscy. Cholipka, mam nadzieję, że nie zdropną się nagle u nas i nie wypowiedzą nam wojny, bo tak. Chłop tu widzę powoli się rekrutuje, a to znaczy, że trzeba przejść do działań, a my będziemy działać w ten sposób, że mamy działa! Hehe, mało śmieszny żarcik, bo czaisz. Działania, działa... zając kompromisator naczelny i główny. Izufilcy. Opierają się chłopi. Nie znają bicza pana. Trzeba ich zmiażdżyć. Wyciągniemy kunię. A nie mogę kuni wycofać. Kurde, bo chciałem działa przetestować. No dobra, to w następnej bitwie działa przetestujemy. O, ten fort ostrzelamy. O, a oni wyszli z tego fortu, to jeszcze lepiej. Dobra, ładne zwycięstwo. Daimyo nam awansował, świetnie. 17 000 za sporenie tych pól. Kurde, teraz się zastanawiam, czy tych pól nie spalić. Ale nie, no dobra, dawaj tą pokojową okupację. Daimyo nam awansował, napraw tutaj pyk, pyk, pyk. Tu są jakieś irygacje, fabryczki, no bot tutaj coś budował. No i o Dowarze została ostatnia armia z ostatnim porciszczem. Pokaż, co ty tutaj awansowałeś. Tu nic nie masz, ale tu masz aż 5 perków do wydania. Plus 1 do celności dla dowodzenia tych jednostek, tak? Plus 1 do celności, daj. Plus 2 do szarż.
Kurde, to jest trochę bardziej pod flotę. Ty, to jest plus 20 dochodu za lutowanie, rozumiesz? Robimy generała Rzezimieszka plądrotora i by chodził i by plądrotratował wszystko dookoła. Wybytne by to było. Nocne bitwy też by były mocne. Teraz to drzewko, 4 punkty, ładujemy tu. To jest plus 1 do dowodzenia, plus 2 do armoru. Plus 1 do dowodzenia daje fatygę na wszystkich obrońców. I jeden tutaj punkcik, rozumiesz, plus 50 amunicji, plus 1 do armora, liczba fire supportu najwalowego. I tutaj naval support szybszy, plus 10 do szybkości przeładowania dla wszystkich jednostek tej armii. I shipów. Także pysznie. To nie jest maksymalny, on jeszcze jeden perk dostanie, nie? Poziom. Chyba git. Robimy go pod nowoczesne jednostki oczywiście. No i ten żbiczek awansował. Co my tutaj mamy? Poison Collection to nie za bardzo. Plus 1 kiedy konwertujesz prowincję. No i to jest dobre. Plus 1 do konwertowania prowincji. Plus redukuje crime, redukuje modernizację. No to potrzebujemy. Dobra, mordo. I ty lecisz w takim razie do Kazusa, bo są rozsierdzeni. I dalej są rozsierdzeni. A ty lecisz do Kazusa, bo są rozsierdzeni. I już nie są rozsierdzeni. Przestań bombić ten port. Znajdę cię i zniszczę. O, 3300. Dobra, mamy 9 tysiąca w skarbcu mamy. Proszę państwa. Kuń do miasta. Przechwytuj artylerię, proszę bardzo. 2 artylerie, snajperzy, piechota liniowa, 2 kawaleria szturmowe, katiusze, szamuraje, kawaleria wsparcia, daimyo. Piękna, nowoczesna armia. Jak się patrzy. W następnej turze prawdopodobnie ostateczna bitwa z Oza. O, 9 tur, jakbyśmy poczekali, to by na miasto rozbudował. Ale nie chcemy 9 tur czekać. Czemu agenci zostali z tyłu? To ja nie wiem. Dawaj naszych agentów. Ninja na razie robi za support dla armii, bo on już wyskautował, co miał wyskautować. I tych możesz też do miasta już wrzucić. O to, żeś ich wrzucił. Wyjedź tym. Żeby cię wspierali. Git. Jak tutaj wygląda zadowolenie? Plus 2. Jezus, jak to roluje to zadowolenie. Niesamowicie. To jest plus 2. Podatków na razie nie ma co włączać i tu już pada. Czy my możemy kolejnego agenta? Możemy jeszcze jednego agenta i to jest 6 na 6, czyli mamy maksymalną liczbę agentów, jaką będziemy mogli mieć w tej kampanii, jeżeli chodzi o tych żbiczków. Możemy rozbudować outskirtsy na wyższy poziom. A to oznacza jeszcze więcej modernizacji. No nie. Rozbudujemy za chorą liczbę pieniędzy chyba militarną akademię. To taksy zabiera. To ja nie wiedział. No to zbieramy do 16 000 i robimy miasto industrialne, duże. Crime roznosi i antymodernizację. No pozajęczy mnie zaraz. No to w takim razie tu industrialne miasto, które również pewnie roznosi. Jeszcze tylko influence chaosu brakuje. Może postawimy. Nie, to nie budujemy tu Police Station. Tu ma być prowincja zarabiająca. Trzymamy szekle, na coś wydamy. Shigeshumi awansował. Dobra wiadomość, znowu zbombili, już nawet nie patrzę. Od razu za pamięci pokaż. Ty awansowałeś, dobrze. Ty już masz gejszę i tutaj masz kolejny punkcik. Troops, agent, plus 1 do nawracania prowincji. To też nie byłoby złe. Plus 1 do nawracania prowincji. Też nie byłoby złe. Plus 1 do represji w regionie. Też nie byłoby złe. Redukuje crime. Już jak ważne, żeby ci agenci jak najszybciej awansowali. I tu redukujesz crime. Dobra. Jak wbijesz kolejny poziom, będziemy mieli tutaj i tutaj, więc na razie tak czy siak sobie kliknij ten poziom, żeby konwertować prowincję. Proszogun. Dobrze. Ty wejdź do tej osady. Czekaj, tu są zadowoleni. Na plus 4. Można im podatki nawet na chwilę włączyć. I Shogun rośnie. Tu Shogun spada. Tu Shogun rośnie i jest plus 4. No dobra, na razie tak zostawmy. Tu wzmacniamy garnizony w Musasashi. O 3 jednostki piechoty liniowej. Teraz nic nie zdobędzie tego fortu. A my ruszamy na bitwę. Na bitwę, która zakończy wojny z Ozowarararą. Trzymaj oblężenie, żeby ten port zablokować.
A tutaj stoczymy bitwę nowoczesną armią z tym rzezimieszkiem. Chodź się bić. I stoczymy tą bitwę ręcznie, aby przetestować nową artylerię. Zasięg to tak na pół mapy mniej więcej, to trochę mało. Nie, że mało, tylko spodziewałem się, że większy będzie miał zasięg, no ale to jest niby w sumie taka pierwsza nowoczesna artyleria, do jakiej mamy dostęp. Od razu rozstawiamy ją przy krawędzi mapy, żeby pyrkać w oponenta. I najwyżej naszą piechotą liniową będziemy podchodzić. No i nasi katiusznicy. To są nasi katiusznicy. Nasze przenośne katiusze. Bum, 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 motherfucker. No i nie da przetestować. Schował się idealnie za krawędzią tego. Jezus, ile to jest różnych tych. Kanister shot, targeted fire, barrage, shrapnel shot. O kurde, ale tu jest rzecz. Dobra, na razie zaprzodkuję artylerię, bo trzeba podejść. Ty, ta kawaleria jak popierdziela, co ty gadasz? W sensie ta artyleria, pa jak ona jest szybka, mobilna. Co jest? Rozumiem, że tu cały zaprzęg tego ciągnie, ale no bez przesady. Wow. Nice. A pokaż mi jeszcze zasięg tych. O kurde, my już moglibyśmy katiuszować w nich, tylko że my się rozstawiamy. Ci katiuszowcy coś mają specjalnego? Nie, a weź tam po tego. Poszły pierwsze katiusze. Gdzie macie piechotę liniową? Tu macie piechotę liniową. Weź tam postrzelaj po tej piechocie liniową katiuszami. Piu, 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 piu. Dobrze. Teraz trzeba by przeczytać, co te wszystkie rzeczy robią. Short range spread, dobra, to są coś na zasadzie kartaczów. Targeted fire, barrage. Barrage, this increase the rate of fire for short time, ok, a shrapnel to shrapnel. Ty, to może shrapnelkami walniemy tu. Shrapnelkami walniemy tutaj po piechocie liniowej. Pokaż te działa. Pokaż, jak to będzie bombić po nieprzyjacielu. Nasz nowy nabytek. Poszło. Bum! Bum! Sieczka, rzeź i zniszczenie, katiusze, ciu. Tego chciał. Ty, a wiecie, że te katiusze to jednostka tradycyjna? Jezus, seria pod jednostki tradycyjne na tym modzie to będzie coś pięknego. Te katiusze są tradycyjne, ty to rozumiesz? To jest wszystko naturalne, tradycyjne, made in Japan. Jejciu. Ale rzeź. Ale rzeź. Dobra, dawaj baraż. Na tą jego piechotę liniową. Jeszcze tylko musimy wsparcie łokrętowe ogarnąć do naszej armii. Ło, piu, 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 piu. Gradziki. Gradziki. Ło. Dobrze, tego bym chciał. Tego bym chciał. Dobra, szrapnelki tutaj. No wy kawał ostrzału musicie tego wytrzymać. Dobra, kawaleria wroga jedzie do przodu, panowie. A może dwa oddziały. Dwa oddziały wy musicie wytrzymać tą szarżę. Dobra, git. O kurde, oni mają więcej pocisków niż bym się spodziewał. Do tyłu teraz. Bum, bum, bum. Nice. Dobra, pa jaka rzeź. Pa jaka sieczka. Kurde, aż szkoda kawalerią wjeżdżać, to po prostu wyszczelamy. Nie, ej, to jest coś pięknego. Nie wiem, kto tam wpadł, żeby dać te katiusze i jak one historycznie wyglądały, ale to jest majestatycznie piękne. Dobra, z tej strony. Wyniebić się, wyszczelać. On jeszcze tak w kupie tutaj stanął, że to aż się prosi o ostrzał nieprzyjaciela. Czy dasz radę tym jakoś strzelić? A to jest bardzo krótki zasięg. Oj. To strzel tutaj. Jak to ma aż tak krótki zasięg. Bum, bum. Słodkie. Pyszne. Idealne. Co to jest? Co to za jakieś te kasetowe tosy, grady walą? Jeszcze tylko Iskandera brakuje, chociaż Iskandera mamy w postaci tych, w postaci ostrzału flotą. Znaczy no w tej bitwie nie mamy, ale też jest. Co ty gadasz, nowoczesne pole walki. Pora wracać chyba na Medievala. Śmiesznie było, ale pora wracać na szarże husarii. Nie no, to jest odkrycie. Ten mod to jest jebaniutkie arcydzieło. Nie bójmy się tego słowa, to jest jebaniutkie arcydzieło.
Nazywajmy rzeczy po imieniu. Jebaniutkie arcydzieło. Schowaj ten za budynek. O kurde, bo oni się obrócili. Cofaj! Cofaj! Ostrzelaj teraz artylerią tu. Aha, surprise! Kawaleria cofa, oni chcieli się... Oj, bo artyleria miała w nich strzelać, a nie tam. Co tu się wydarzyło? A, bo oni wszyscy uciekli. No to dobijać. Nie no, kontynuuj. No przecież to taką rzeź przerywać? To się nie godzi. To się nie godzi. Jak ta jednostka się nazywa? Bohyuzutsu. Trzeba zobaczyć, jak tam biochiści ile damage robią, bo to wygląda majestatycznie piękne, tylko pytanie, czy to jest efektowne, bo efektywne, no to jest. Słodkości. Piękne, ojejciu. To tak się czuł Nojan, kiedy we mnie bombił. To seria z Nojanem, to mi się będzie po nocach śnić. No patrz to! No przecież to jest normalnie grat nawalający. Ukraine koloryzowane, no co ty gadasz? Nie, to nie mogło tak wyglądać, przecież jakby to tak wyglądało, to... Przecież to są fajerwerki. No to małe damage robi, no. Dobra, nieważne ile poległo, pokaż mi statystyki. Gdzie oni są? Gdzie 225 jedna artyleria, druga 98, to tak niewiele. Gdzie są bojziści? 183. No dobra, niewiele. Niewiele, kawaleria tam wyżynała. Ale spoko, bo to daje naprawdę dużą przewagę na polu bitwy, jeżeli chodzi o swobodne prowadzenie bitwy. Dobra, dobijmy to dajmy raz na zawsze. Niech upadną bandyci. Dobra, pięknie. A więc Odowara ostatecznie zniszczona. Moglibyśmy zrobić z nich papeta, nic bardziej mylnego. Pokojowa okupacja. Daimyo przestaje istnieć. Klan zniszczony. Odowara. A więc nastał czas spokoju. Czas spokoju i naprawy portów. 7000. Pyk. 3000. Pyk. I 0 szekli skarbców, które tyle czasu zbieraliśmy. Jest jak jest. Brawo. Brawo, brawo, brawo. Wielkie zwycięstwo naszych czasów. Prowincja dezotem zabezpieczona. Całe w ogóle tutaj to wybrzeże mamy bardzo ładne, jeżeli spojrzymy na mapkę, proszę bardzo, to niebieskie to jest nasze, to u góry to już inny niebieski. Mamy bardzo ładny przyczółek, taka tutaj wokół tej zatoczki powiedzmy, z kilkoma kluczowymi prowincjami. Tu mamy Edo, wrogie nastawione do nas, które nas prawdopodobnie zaatakuje, za nimi jest... Co to jest? Gujo Hayama, o kurde. Potem mamy Kuwane, no to potem na zachód są wrogowie, wrogowie, wrogowie. Na północy mamy nieprzyjazne dla nas daimyo, ale od wielu, wielu tur po prostu z nimi handlujemy i oni się walczą z Aizu i tyle jest. No Manta. Na północy jest tego, więc na razie jest zabezpieczona prowincja. Jak nam się nic tutaj nie zdesantuje, to będzie git. Pytanie, ile będziemy zarabiać z naprawy tych portów, no bo tutaj cały nam handel morski przez tyle tur leżał i robił pod siebie. Pytanie też, czy uda nam się ogarnąć tą modernizację, krajmy i tak dalej. Trzeba przegrupować siły, no i szykować się prawdopodobnie prędzej czy później na Edo. Tymczasem dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał, bo dzisiaj gigantyczny sukces. Kłaniam się, do następnego. Cześć, cześć.